Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu torebkowym, czyli takim, jakie lubicie najczęściej. Dzisiaj na tapet bierzemy fantastyczne sznurki. To są sznurki, od których zaczęła się moja przygoda z szydełkowaniem tak naprawdę. Sznurki od marki Lovely Cottons. Weźmiemy sobie dzisiaj na testy do zrobienia 2 toreb sznurki bawełniane w 2 różnych grubościach. Widzicie tutaj taki mniejszy moteczek i taki gigant wspaniały. Chciałabym Wam oba te sznurki trochę przybliżyć, żebyście mogły mniej więcej sobie zaplanować efekt, jaki osiągniecie szydełkując z tego, czy też z tego sznurka. To są sznurki w 100% bawełniane. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby jak najwięcej Waszych torebek powstawało ze sznurków bawełnianych. Mają niebywałe zalety. No, poza tym takie bawełniane torebki również można bez problemu wyprać. Ja to uważam za super zaletę. Pierwszą torebkę mam już prawie gotową. To jest torebka wykonana z cieńszego sznurka, z tej wersji 2 mm i ona jest przewspaniała. Chciałabym Wam z bliska, za chwilę to pokażę, jaka jest faktura i struktura tego sznurka 2 mm, bo ona jest inna niż to, co być może znacie. Jest naprawdę pierwszorzędna. I w takim moteczku, takim niepozornym moteczku mamy dokładnie 100 metrów sznurka. To jest sznurek, tak jak wspomniałam, 2 mm i on również ma nie tylko bawełniany oplot, ale bawełniany rdzeń w środku, więc tutaj mamy 100% bawełnę. Natomiast to jest wersja 3 mm i co mi się bardzo podoba, to to, że Lovely Cottons ma również wersje takich sznurków, które mają większe motki niż standardowe, czyli nie tylko 100 metrów. Ja tutaj mam 3 mm sznurek bawełniany, również z bawełnianym rdzeniem. Tutaj nie ma rdzenia poliestrowego, tylko bawełniany. To jest wersja 3 mm i taki wielki motek to jest 200 metrów. Więc super, bo zawsze to o jedno łączenie okrążeń, o jedno łączenie motków sznurka mniej. To mi się bardzo podoba. A teraz pokażę Wam na zbliżeniu, jak wyglądają te oba sznureczki, żebyście właśnie mogły sobie wybrać odpowiednią grubość dla siebie. Pokazuję w ten sposób, żebyście mogły z bliska zobaczyć, szczególnie ten 2 mm. To jest sznureczek, który jest idealnie okrągły. Jest to sznurek pleciony z bawełnianym rdzeniem i on jest idealnie okrągły. Bardzo taki wypełniony, tak bym go nazwała. Także naprawdę super. Tu jest ten malusieńki rdzenik w środku, a tutaj mamy sznurek bawełniany, też z bawełnianym rdzeniem w środku. Zachwycam się tym 2 mm. Tutaj dobrze widać, że to jest właśnie taki sznureczek, który jest idealnie okrągły i robótka z niego wychodzi naprawdę uroczo i zacnie. W ogóle ściek grany jest bardzo taki poczciwy, bardzo fajnie wygląda i nadaje się na wiele robótek. Teraz już nie przedłużam, tylko łapię za tę wersję. Sznurek 3 mm. Przygotowuję sobie szydełko w rozmiarze 6 mm i zabieramy się za szydełkowanie tej wersji torebki z trochę grubszego sznurka. I rozpoczynamy klasycznie, oczywiście rozpoczynamy od naszego ukochanego, magicznego kółka. Na początek będziemy robić zwykły kwadrat, niezwykły, kwadrat babuni, który będzie stanowił dno naszej torebki. Żeby zrobić magiczne kółko, przeciągam sobie sznurek przez lewą dłoń i zawijam 2 razy na 2 środkowych palcach. Robimy tak zwane podwójne magiczne kółko, które nam lepiej zabezpieczy i pozwoli nam obciąć końcówkę przy samej robótce, bez ryzyka, że nam się dno torebki spruje. Szydełko wchodzi pod te 2 nitki, pobieramy za palca wskazującego, przeciągamy pod spodem, pobieramy jeszcze raz i przeciągamy pod spodem. I teraz zobaczcie, mamy tutaj 2 koła w środku i dopiero końcówka. To jest bardzo dobrze zabezpieczone kółko. I teraz rozpoczynamy od 2 oczek łańcuszka, które już będą udawały pierwszy słupek. Następnie dokładamy jeszcze 2 słupki. Pracujemy teraz w magicznym kółku. Następnie 2 oczka łańcuszka i 3 słupki w magicznym kółku.
2 oczka łańcuszka i znowu 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, 3 słupki. Razem mamy mieć dokładnie 4 zestawy złożone z 3 słupków, z czego tutaj ten pierwszy to jest taki słupek właśnie oszukany, stworzony z 2 oczek łańcuszka. Zatem jeszcze 2 trójki rozdzielamy oczywiście 2 oczkami łańcuszka i spotykamy się na łączeniu. Na koniec oczywiście też 2 oczka łańcuszka. Rozciągamy sobie delikatnie, żeby nam się nie spruło. I teraz zabieramy się za zamykanie magicznego kółka. Patrzymy na lewą stronę. Są tutaj 2 nitki. Jedna wychodzi dokładnie z tych środkowych oczek, a druga gdzieś tam z tyłu. I nas interesuje ta, która wychodzi z tych środkowych oczek. I za tę nitkę ciągniemy z lewej na prawą. Z lewej strony na prawo zaciągamy. Następnie tę końcówkę ciągniemy tak mocno, aż nam się zamknie magiczne kółko. Ta torba będzie ażurowa, więc nie musimy tego kółka zamykać tak zupełnie, żeby ono zniknęło. Można się tutaj troszkę posiłować, żeby zniknęło bardziej. Natomiast można zostawić taki delikatny otworek w środku, też będzie ok. Mamy 2 oczka łańcuszka rozdzielające tę trójkę od tej. I teraz zamknięcie okrążenia. Tutaj mamy oszukany słupek stworzony z 2 oczek łańcuszka, a tutaj są 2 prawidłowe słupki. I zamknięcie okrążenia robimy nad pierwszym z tych 2 prawidłowym słupkiem. Tak? Tu jest słupek, nad nim dokładnie jest oczko i robimy tutaj oczko ścisłe. Jeszcze raz. Wbijamy się i oczko ścisłe. I mamy taki malusieńki kwadracik. Przechodzimy teraz 2 oczkami ścisłymi na przestrzeń narożnika. Za każdym razem będziemy tak robić podczas robienia dna. Za każdym razem będziemy tak robić rozpoczęcie okrążenia. Robimy 1 oczko ścisłe jeszcze nad kolejnym słupkiem, a następnie 1 oczko ścisłe w przestrzeń narożnika, bo te dziurki to będą właśnie narożniki. Jesteśmy w przestrzeni narożnika. W przestrzeni narożnika robimy tak zwaną sekwencję narożnikową, czyli 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Ponieważ rozpoczynamy okrążenie od 2 oczek łańcuszka, te 2 oczka łańcuszka będą udawały już pierwszy słupek. Zatem robimy teraz jeszcze 2 słupki. Raz i 2. Następnie 2 oczka łańcuszka rozdzielające i 3 słupki w tej samej przestrzeni. Tu się może wydawać już trochę ciasno, ale damy radę się tutaj z całym tym narożnikiem, tą sekwencją narożnika bez problemu zmieścić. Na początku ten sznurek nam się oczywiście tutaj skręca, można też sobie odwijać z zewnątrz, ale to za chwilę to się wszystko wyrówna. Tutaj to nie ma najmniejszego problemu. Teraz 1 oczko łańcuszka rozdzielające. 2 oczka łańcuszka rozdzielające będziemy robić za każdym razem w narożnikach. Natomiast pomiędzy wszystkimi innymi sekwencjami robimy tylko 1 oczko łańcuszka. Tak jak tutaj. Przechodzimy do następnego narożnika i robimy 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. I znowu oczko łańcuszka rozdzielające. Narożnik, 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające. Narożnik, 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Oczko rozdzielające i tu się spotykamy. Będziemy łączyć okrążenie. Będziemy zamykać okrążenie. Mamy prawie zakończenie. Nie zapominamy o tym ostatnim oczku łańcuszka również rozdzielającym i ponownie zamknięcie okrążenia. Patrzymy na pierwszą trójkę słupków. Pierwszy z tych słupków to jest słupek oszukany, stworzony tutaj z tych 2 oczek łańcuszka. Zamknięcie okrążenia robimy w oczko nad pierwszym prawidłowym słupkiem. Następnie, tak jak wspomniałam, oczko ścisłe nad kolejnym słupkiem i oczko ścisłe w przestrzeni. Zawsze w ten sposób przechodzimy do rozpoczęcia nowego okrążenia. 2 oczka łańcuszka udają pierwszy słupek, jeszcze 2 słupki. Następnie 2 oczka łańcuszka i kolejne 3 słupki w sekwencji narożnika. I teraz poza narożnikami będą nam się pojawiały przestrzenie stworzone z pojedynczych oczek łańcuszka. W każdym kolejnym okrążeniu tych przestrzeni będzie więcej. Na razie mamy tylko jedną.
tych przestrzeniach robimy trójkę słupków i tak jak wspomniałam, o ile przy narożnikach rozdzielamy te trójki 2 oczkami łańcuszka, o tyle wszystkie pozostałe sekwencje rozdzielamy pojedynczym oczkiem. Czyli robimy teraz 1 oczko łańcuszka, przechodzimy do tej dziurki i robimy w niej 3 słupki. Raz, 2 i 3. Następnie znowu 1 oczko łańcuszka rozdzielające i mamy narożnik, czyli sekwencja narożnika. Pamiętamy, 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Oczko łańcuszka i w kolejnej przestrzeni 3 słupki, znowu oczko łańcuszka, w kolejnej przestrzeni sekwencja narożnika i tak robimy do zamknięcia okrążenia. Tu się spotykamy i wtedy zrobimy jeszcze jedno okrążenie razem, a później już każda z nas będzie pracowała samodzielnie. Mam już prawie zakończenie okrążenia. Zrobiłam oczywiście oczko łańcuszka rozdzielające. Zamykam tak jak zawsze w oczko nad pierwszym prawidłowym słupkiem. I teraz się na chwilę zatrzymamy, bo teraz już zaczynamy robić samodzielnie. Co robimy dalej? Przechodzimy oczkiem ścisłym oczywiście do narożnika. W narożniku robimy sekwencję narożnika, czyli zaczynamy od 2 oczek łańcuszka udających pierwszy słupek. Następnie jeszcze 2 słupki, 2 oczka i 3 słupki. I teraz zobaczmy, co nam się tutaj wydarzyło. Pamiętacie, jak mówiłam, że w tych przestrzeniach stworzonych z pojedynczego oczka łańcuszka będziemy robić trójki słupków i że w każdym kolejnym rzędzie będzie tych otworów więcej. Tu miałyśmy tylko 1 dziurkę i zrobiłyśmy 1 trójkę, a w tym rzędzie już się pojawiły 2. Więc po zrobieniu sekwencji narożnika robimy oczko łańcuszka, tu robimy 3 słupki, oczko łańcuszka, tu robimy 3 słupki, oczko łańcuszka i znowu narożnik. I tak pracujemy naokoło. Znowu tutaj zamkniemy okrążenie, przejdziemy oczkami ścisłymi do narożnika, a dziurki będą już 3. Więc wtedy będziemy robić narożnik, oczko łańcuszka, trójka, oczko łańcuszka, trójka, oczko łańcuszka, trójka i dopiero narożnik. I tak w każdym kolejnym rzędzie będzie nam się zwiększać liczba tych trójek i będzie nam się zwiększać liczba tych otworków. Jak daleko pracujemy? Bierzemy sobie miarę i mniej więcej robimy tak daleko, żeby tutaj przynajmniej 25 cm miał bok kwadratu. Co jest jeszcze bardzo ważne. Jak zrobicie więcej rzędów i będzie liczba tych trójek pojedynczych tutaj na tej prostej drodze będzie rosła, to zatrzymujemy się wtedy, kiedy, zobaczcie, tu jest narożnik, tak? Trójka, trójka, 2 oczka. I tu jest narożnik, trójka, trójka, 2 oczka. Sobie możemy tak zasłonić te 2 narożniki i zatrzymujemy się koniecznie w momencie, kiedy liczba tych trójek, które są pomiędzy narożnikami, będzie nieparzysta. Ponieważ tu w tym okrążeniu była 1 trójka, teraz będą 2 trójki, potem będą 3 trójki, potem będą 4. I myślę, że możemy się tak mniej więcej umówić, że zatrzymamy się w momencie, kiedy tych pojedynczych trójek, pomijając narożniki, będzie 5. Zobaczymy, ile to będzie centymetrów dna. W każdym razie bardzo ważne jest, że kwadrat kończymy wtedy, kiedy te trójki są nieparzyste. Liczba ich jest nieparzysta, co zresztą za chwilę jeszcze pokażę. Więc nawet jeżeli będziecie miały 4 trójki i mniej więcej już te centymetry tutaj się będą zgadzać, że już będzie ok jako wielkość dna torebki, to i tak robimy jeszcze jedno dodatkowe okrążenie, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie ta liczba była nieparzysta. Zatem pracujemy nad kolejnymi okrążeniami i spotykamy się za jakiś czas. Mam gotowe już dno. Biorę teraz centymetr i sprawdzimy sobie, ile tutaj mamy. Trochę więcej wyszło. Po naciągnięciu gdzieś tutaj jest 27, powiedzmy 27 cm i to już jest ok. I tak jak wspomniałam, zobaczcie, bierzemy sobie narożniki. Tutaj są narożniki, więc to zasłaniamy. Tutaj jest narożnik, to zasłaniamy. I ile mamy tych trójek? Raz, 2, 3, 4, 5. Jest ok. Ponieważ tutaj musi być na środku trójka, którą będziemy teraz zamykać. W tym momencie przechodzę już do szydełkowania ścianek. Jeżeli chodzi o tę wersję z cieńszego sznurka, którą Wam pokazywałam, to na dnie
dno miało bok 25-26 mniej więcej centymetrów i tych trójek tutaj w środku było 7, więc też jest ok, też była to liczba nieparzysta. A teraz robimy dalej z naszej trójki. Na początek robimy dokładnie tak samo, czyli przechodzimy do narożnika. W narożniku sekwencja narożnikowa i w tych dwóch miejscach normalnie robimy trójki słupków tak jak zawsze i w tym miejscu się spotykamy. Dobrze, ja już się zatrzymałam. Mam zrobiony narożnik tak jak zawsze i tutaj te dwie trójki. Jeżeli macie tutaj inną liczbę tych trójek w środku, to pamiętamy, że zatrzymujemy się po prostu przed tą środkową. Dlatego tutaj miała być nieparzysta liczba, żeby była trójka środkowa i tuż przed nią się zatrzymujemy. Mamy zrobioną normalnie trójkę, jedno oczko łańcuszka rozdzielające i teraz te dwie przestrzenie, zamiast robić w nich trójki pojedynczo, będziemy zamykać w jedną. Narzut nitki i w pierwszej przestrzeni normalnie jeden słupek, a teraz robimy słupek do połowy, czyli narzut nitki na szydełko, wbijamy się w tę samą przestrzeń, pobieramy, przeciągamy, mamy teraz 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 2 i w tym miejscu się zatrzymujemy. To jest słupek taki niedokończony. I znowu narzut nitki, wbijamy się w następną przestrzeń i robimy drugi słupek niedokończony, czyli pobieramy, przeciągamy przez 2. I teraz mamy tutaj 2 niedokończone słupki, pobieramy sznurek, przeciągamy przez wszystkie pętelki i w ten sposób te dwie przestrzenie mamy połączone w jedną. Następnie, żeby było symetrycznie jak tutaj, jeden zwykły słupek w tej samej przestrzeni. Tak to ma wyglądać. Już w tej chwili mi się to zamyka do środka. Oczko łańcuszka, następne dwie przestrzenie to zwykłe trójki rozdzielone właśnie tymi pojedynczymi oczkami łańcuszka. Następnie tu jeszcze dwa kolejne słupki, tutaj robimy narożnik i znowu w dwóch kolejnych przestrzeniach zwykłe trójki, a tutaj łączenie dwóch przestrzeni. Jeszcze raz się spotkamy w tym miejscu, pokażę jeszcze raz, w jaki sposób to łączenie wykonać. Zrobiłam narożnik, zrobiłam tutaj dwie trójki i oczko łańcuszka rozdzielające i mamy środkową trójkę i znowu robimy to nasze łączenie, czyli w pierwszej przestrzeni, przypominam, najpierw zwykły słupek, potem słupek zrobiony tylko do połowy, narzut nitki, następna przestrzeń, słupek zrobiony do połowy, pobieramy, przeciągamy przez wszystkie, mamy teraz słupki łączone górą tutaj i drugi zwykły słupek w przestrzeni. Następnie oczko łańcuszka rozdzielające i jedziemy dalej. I teraz, co nam się tutaj wydarzyło? Ta sekwencja tych 4 słupków, w tym te dwa środkowe są łączone górą, to liczymy jako jedną trójkę. Zwróćmy uwagę, że budując dno torebki robiłyśmy tak, że w każdym kolejnym rzędzie liczba tych trójek tutaj pomiędzy narożnikami nam się zwiększała. A teraz przez to, że łączymy te dwie przestrzenie i za każdym razem, w każdym kolejnym okrążeniu będziemy robić dokładnie tak samo, że będziemy te przestrzenie łączyć, to cały czas będzie tych trójek 5. Tych trójek w cudzysłowie, no bo tutaj to nie jest tak oficjalnie trójka, że tak powiem. Ponieważ będzie za każdym razem 5, nie będzie się zwiększała liczba trójek tych na środku, no to nie będzie już rozszerzające się dno, tylko zaczną się budować ścianki do góry. Zróbmy okrążenie do końca w ten sposób. Zaczniemy kolejne okrążenie razem. Pokażę jeszcze raz, jak tutaj znowu łączymy w tym miejscu sobie te dwie przestrzenie, a później już będziemy pracować samodzielnie nad kolejnymi okrążeniami. Zrobiłam tamto okrążenie do końca. Zobaczcie, już po pierwszym okrążeniu widać, że ścianki zaczynają nam się stawiać. Zwracamy uwagę na to, że to jest prawa strona. One na razie nam się będą zamykać w tą stronę, ale za jakiś czas wywijamy torbę na właściwą stronę, żeby się nie okazało, że Wam się zakończy i to będziecie uznawać za lewą stronę. No chyba że ta
strona Wam się jakoś tam bardziej podoba. Zakończyłam okrążenie tak jak zawsze. Tutaj mam te łączone, tutaj dwie zwykłe trójki, następnie było oczko ścisłe i zaczęłam już następne okrążenie. Znowu tak samo. Od teraz wszystkie okrążenia będziemy do końca wykonywać tak jak to poprzednie, czyli narożnik normalnie. Tutaj w moim przypadku dwie trójki, ponieważ wszystkich razem było 5 i tutaj jestem nad tym miejscem, gdzie było łączenie i robię dokładnie to samo. Znowu pomiędzy tym, co traktuję jako trójkę, mam dwie dziurki, które będę łączyć. Zatem w pierwszej dziurce najpierw zwykły słupek, potem słupek zrobiony do połowy, narzut, następna dziurka, słupek zrobiony do połowy, pobieramy, przerabiamy przez wszystko i uzupełniamy jednym dodatkowym słupkiem. I teraz zobaczmy, oczywiście oczko łańcuszka i zobaczmy, mamy dwie takie same sekwencje jedna nad drugą. Kontynuujemy tak samo, mam zrobione oczko łańcuszka, czyli tutaj trójka, trójka, narożnik, trójka, trójka i znowu mam tu łączenie i znowu łączenie zrobię i tak robimy mnóstwo okrążeń, ile tylko chcemy. Pokażę Wam na tej większej części z tego cieńszego sznurka, jak też to wygląda. Tutaj mamy narożniki, a to, co się tutaj stworzyło, to są, zobaczcie, te łączenia. One również wychodzą jeden nad drugim. Łączenia nam zamykają, a narożniki rozszerzają. Łączenia zamykają i w ten sposób właśnie tworzy się ten przesławny, cudowny kształt tulipana. Robimy dużo więcej okrążeń, ile tylko chcemy. Ja próbowałam kiedyś zrobić wersję 3 ze sznurka 3 mm tylko i wyłącznie z 200 metrów sznurka i powstała torebka takiej średniej wielkości, dla mnie troszeczkę za mała, więc myślę, że po tym jak skończę ten cudny, duży motek 200 metrowy, to wezmę sobie jeszcze kolejny motek 100-metrowy, żeby zrobić tę torbę większą. Zatem pracujemy nad kolejnymi okrążeniami, spotykamy się za jakiś czas. Jeszcze raz przypominam, że pamiętamy, że można na sam koniec tak naprawdę po zrobieniu całych ścianek, jeżeli będzie Wam w ten sposób wygodnie szydełkować, odwracamy tę torbę na właściwą stronę. Zatem spotykamy się, gdy okrążeń będzie dużo więcej. Moja torba jest już w takim rozmiarze, że przestała się mieścić w kadrze. Zobaczcie, tak to wygląda. Na długości, jak ją sobie w ten sposób rozłożę, że dno również jest tak w miarę na płasko, to od samego dołu do tutaj tej środkowej części, która jest niższa niż te miejsca, gdzie będą uchwyty, mam 35 cm, no a tutaj jest jeszcze dodatkowe kilka centymetrów do góry. I teraz tak, tutaj mam mój stojaczek, to jest ten dodatkowy motek 100-metrowy i tyle mi zostało, ale już jestem zadowolona, już więcej nie będę robić. Więc teraz pokażę, w jaki sposób tę torbę można zakończyć, ponieważ ja sobie tak na stałe do niej zamontuję uchwyty z ekoskóry, które również są dostępne na stronie Lovely Cottons. Natomiast oczywiście można również zrobić sobie sznurkowe. Nie będę robić całych tych uchwytów, ale pokażę, w jaki sposób możemy je wykonać. Po zamknięciu okrążenia przechodzimy oczkami ścisłymi znowu, żeby być na środku tego wierzchołka i od tego miejsca zaczynamy sobie robić łańcuszek. Oczka łańcuszka, gdzieś myślę 50, może 60 nawet. Robimy oczka łańcuszka, następnie obracamy sobie torbę i podążamy do tego następnego wierzchołka i tutaj, wbijając się w środek, przyszywamy ten łańcuszek oczkiem ścisłym. Potem możemy przejść sobie też oczkami ścisłymi tutaj w tych brzegowych oczkach do następnego wierzchołka. Z tego miejsca zacząć również łańcuszek i zrobić go do następnego uchwytu. Następnie znowu oczkami ścisłymi przechodzimy tutaj, gdzie ten łańcuszek się zaczynał. I obrabiamy drugi raz. Albo oczkami ścisłymi obrabiamy ten łańcuszek i tu naokoło, łańcuszek i naokoło. Albo na przykład na uchwytach robimy półsłupki zamiast oczek ścisłych, żeby te uchwyty były troszeczkę szersze. Ja to już wielokrotnie Wam pokazywałam, więc myślę, że z tym sobie każdy poradzi. Natomiast ja mam, już Wam pokazuję, gdzie one tutaj są. Tutaj mam
cudne uchwyty, które przychodzą do Was takie gotowe, już tutaj z zamontowanymi nitami. Ja sobie takie właśnie uchwyty zamontuję. Rozkręcam śrubeczki i ponieważ ten model torebki jest taki, że tutaj w tych wierzchołkach mamy dziurkę, no to bez najmniejszego problemu sobie po prostu przełożymy. Ale najpierw musimy zakończyć, więc robię dodatkowe takie jakby oczko łańcuszka. Obcinam sznurek, wyciągam go, zaciągam supełek, który powstał. Przy pomocy szydełka przekładam ten sznurek na wewnętrzną stronę torebki i tutaj pod oczkami, gdzieś wzdłuż tego ściegu, chowamy sobie tę końcówkę, żeby można było ją jeszcze bardziej przyciąć. Ja tam jeszcze trochę mocniej ją schowam, a teraz zabieramy się za montaż uchwytów. Bez problemu rozkręcamy, wkładamy w jeden z tych otworów, przeciągamy, zakładamy śrubkę z powrotem i skręcamy. Następnie uchwyt do następnej przestrzeni i drugi uchwyt tak samo. Myślę, że to już jest bardzo łatwe i z tym sobie każdy poradzi, więc już teraz zapraszam Was na podsumowanie. Obie torebki są już gotowe, ponieważ kompletnie nie mieszczą się w kadrze. To podsumowanie będzie króciutkie i zaproszę Was do zobaczenia zdjęć końcowych, żebyście mogły sobie zobaczyć, jak to w pełnej krasie wygląda. Ta torebka jest zrobiona ze sznurka 3 mm od Lovely Cotton, z tego bawełnianego, i zużyłam 250 metrów mniej więcej, natomiast ta torebka jest wykonana ze sznurka bawełnianego 2 mm od Lovely Cottons i zużyłam dokładnie 3 motki, została bardzo, bardzo niewielka ilość. Torebki są mniej więcej porównywalne rozmiarem, ta oczywiście jest lżejsza, ta jest troszeczkę cięższa, natomiast kto woli taką bardziej zwartą strukturę, to polecam z tego grubszego sznurka, a kto lubi takie siateczkowate torby, no to 2 mm. A teraz już nie przedłużam, zapraszam Was, zobaczcie sobie zdjęcia, jak one obie prezentują się w pełnej krasie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze wspólne szydełkowanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że mnóstwo takich tulipanów ściegiem babcinym powstanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.